Vintage Grooming. Mydło tego producenta będzie bohaterem dzisiejszego filmu, razem z ciekawą miską, z ciekawym pędzlem. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest Marcel, który udostępnił mi te rzeczy do pokazania Wam razem z brzytwą. Mydło z logo producenta Vintage Grooming Burn the Ships o zapachu Inferno. Przyprawowy zapach. Poszczególnych składników nie doszukałem się nigdzie na internecie, ale postaram się opisać Wam zapach tego mydła, jak ja go czuję. 4 uncje mydła. Mamy tutaj też kod QR. Gdybyśmy chcieli, możemy się przenieść na stronę producenta Burn the Ships. Takie klasyczne opakowanie czarne, trochę straszne. Nawiązuje do tego miseczka, zaraz Wam pokażę. Mydło ma taki kolor. A o zapachu, już teraz czuję zapach. O zapachu za chwilę Wam powiem, ale wcześniej przygotowanie zarostu jest bardzo ważne. Olejek Truffit and Heal, żeby zarost dobrze zmiękczyć przed goleniem. Nie zaszkodzi, na pewno pomoże. Tutaj jest bardzo fajne dozowanie, a olejek jest mega wydajny. Trochę nawiązuje zapachem ten olejek do mydła, które Wam zaraz przedstawię. Mydło ma bardzo ciekawy zapach. Muszę zakręcić. Bardzo ciekawy zapach jest tego mydła. Olejek niech działa, niech zmiękcza zarost. Wchłania się prawie natychmiast, a przy okazji fajnie pachnie. Inferno, zapach mydła Vintage Grooming, a do tego mydła jest także, przyjaciele, słuchajcie, gdzie ja mam tu szpatułkę. Do tego mydła jest ciekawa miska. Taka właśnie miska z dokładnie odwzorowanymi detalami fizjonomii ludzkiej czaszki. Tutaj mamy też logo producenta Vintage Grooming, widoczne w czeluściach tej czarnej, przeraźliwej czaszki. Od spodu też widać detale. Zobaczcie. Ceramika dobrej jakości. Powiem Wam, że nawet ten kościany uchwyt byłby zbędny, bo to jest taka kość bodajże zabojczyka. Tutaj nawet byłby zbędny ten uchwyt, bo faktura tej miski jest taka matowa, że nie ślizga się. Może to jest jakiś marynarz z tego płonącego statku. Oraz pędzelek czarny, to jest w osie borsucze. I tutaj mamy także Death Grip. Jest taki napis, jest czaszka, nie wiem czy to będzie widać. Wąsata czaszka i śmiertelny uścisk. A rączka jest z czarnego orzecha amerykańskiego. Czarne klimaty. Będzie też brzytwa z czarną rączką. Mydełko. Aplikujemy do wnętrza czaszki. Taką fajną, również od Marcela. Prosta łyżeczka z plastiku. Myślę, że taka ilość wystarczy. Pobrałem taką ilość. Mydło na bazie łojowej. To tutaj jest informacja, że jest baza łojowa. Mamy tu także glicerynę, olejek jojoba. Mamy kozie mleko. Mamy też, co tutaj mamy? Olej kokosowy, masło shea, wodorotlenek stearynion potasu. Mniejsza z tym. Zobaczymy, jak się spisze. Ciekawa grafika, nie? Tutaj jest ta czaszka, to chyba jest czaszka tego marynarza, który już jest w zaświatach, bo te żaglowce się niestety spaliły. Dobra, przekładam. Jaką to ma konsystencję mydła? O, mięciutkie.
No i zaraz będziemy próbować własnymi słowami opisać, co to jest za zapach. Na pewno ja tutaj mocno czuję cedr i to w sposób taki konkretny. Logo zostało zamazane. Na pewno czuję tutaj cedr. Szukałem informacji o zapach, jak pachnie to mydło, mocno przyprawowo. Na pewno, ale też są jakieś takie ziemiste akcenty. Zaraz jak dodamy wody. Jak moczyłem pędzel, to ten uchwyt, on się nie błyszczy. Mamy wrażenie, że tutaj nic nie ma, ale on jest bardzo dobrze impregnowany. Zmoczę, żeby Wam pokazać. Zmoczę uchwyt i patrzcie, tutaj woda spływa po tym jak po kaczce. Widzicie? Nic nie zmienił koloru. Jest świetnie zabezpieczony przed wodą. Borsuk, czarne włosie borsuka. Trochę kujące końcówki. Jak już miałem okazję zobaczyć w trakcie moczenia. Dobra, kręcimy. Kręcimy w tej czaszce. Zamieszamy resztki myśli, które zostały tam jeszcze. Jak widać, pędzel pasuje idealnie. Cały knot, widzicie, mieści się we wnętrzu tej czaszki po trepanacji. Takie szorstkie końcówki bardzo dobrze wybierają mydło. Czuć smołę. Czuć smołę. Na 100% to jest cedr, to co najbardziej wyczuwam i dałbym sobie głowę uciąć, że to jest cedr. Ale jest jeszcze jakiś zielony akcent. Wyczuwa się też cytrusy. Podobny zapach miało kiedyś mydło, które miałem, Meissner Tremonia. Też był taki zapach cytrusowy. Tutaj cytrusy też się wyczuwa. Cedr i jakieś cytrusy. Bo cytrusy mają specyficzny, taki orzeźwiający zapach. Nie bójcie się, to tylko ceramika. Odrobina wody. Jak widzę, ten knot już dosyć sztywny knot, taki sprężysty. Fajna sprawa. Ciekawa rzecz. Być czy nie być? Oto jest pytanie. Jak widzimy, tutaj piana nie powstaje mocno objętościowa, a raczej wchodzi w ten węzeł. Czy my tutaj coś mamy? Czy ten znak Vintage Grooming na dnie już się pokazał? Już go widać. Jeszcze troszkę wody. I myślę, że będzie można przejść do pędzlowania zarostu. Klasa. Końcówki trochę kują, ale to dobrze. Taki masaż to jest również też i peeling dla twarzy. Pozbywamy się martwego naskórka i brzytwa powinna dobrze sunąć po skórze. Mam wrażenie, że tutaj jest też węgiel drzewny. Piana jest taka nawiązująca kolorystycznie do spalonych belek w statku, czyli ciemna. Tak jakbym czuł taką ziemistą vetiverę. Przyjaciele, vetivera jest albo elegancka, albo jest ziemista. Cedr, lawenda,
No właśnie. Samo wyszło. Może jakieś żywiczne akcenty, które mają podkreślić właśnie ten dym. Piana jest taka, jaką widzimy. Pędzelek z fajnym chwytem, leciutki, zgrabny i tutaj rączka nie jest na wysoki połysk, tylko jest matowa, dająca również bardzo dobry uchwyt, podobnie jak ta miska. Tak jak powiedziałem, miska mogłaby nie mieć uchwytu z kości i tą czaszkę tu za potylicę można by było złapać tak samo bezpiecznie. Za mało wody. Jeszcze trochę trzeba dodać wody. Dolać tutaj jakbyśmy powiedzieli po polsku, do tego czerepu, żeby tą pianę odrobinę jeszcze zwilżyć. Także ta czaszka z odrobiną piany nabrała ludzkiego wyrazu. Już nie jest taka straszna. Jakby to powiedziała mała Amelka, powiedziałaby tak do wujka: wujek, to nie jest straszne, to jest śmieszne. Bo kiedy zapytano ją, oglądała jakiś horror taki dla dzieci. No i powiedziano jej, że to jest straszne, ale mała Amelka powiedziała, że to nie jest straszne, tylko to jest śmieszne. Sięgamy po brzytwę, a jest to brzytwa jedna z 3, które Marcel użyczył, żeby Wam pokazać na kanale. Nówka. Marcel wysłał je do mnie, zanim sam zaczął się nimi golić, więc ja jestem pierwszą osobą, która używa tej brzytwy po wyjściu ze szlifierni. Na grzbiecie ten wzór to jest kłos. Tak jest rżnięty grzbiet. To jest brzytwa w rozmiarze 6/8. Z tyłu jest napisane 6/8 Acier 135. To jest rodzaj stali, którą właśnie Thierry Sar posługuje się, żeby zrobić te piękne brzytwy. A tutaj mamy Sheffield bez Silver Steel Guaranteed. Jest wilk i jest owca. A Sheffield i ta stal C135 to jest dokładnie to samo. Tylko że Francuzi nie mają praw do używania nazwy Sheffield. Tu mamy pilnik, a na górze pilnika nie ma. Jest szyjka pozbawiona pilnika. A okładki są, nawiązując do tych statków, które przewoziły zapewne heban. To jest kawałek hebanu, który został użyty do zrobienia tych pięknych, czarnych okładek. Bardzo dobrze zrobiona brzytwa, pięta. Tutaj jest, co szczególnie zwracam uwagę, w brzytwach Thierry Sar pięta jest bardzo ładnie tutaj wyprowadzona, zaokrąglona, bo z tymi piętami tu w tych brzytwach bywa różnie. Szlif, full hollow, no i czubek, czoło barberskie. Już pokazywałem, po co jest to wgłębienie dla fryzjera wcześniej. Ładna, lekka brzytwa, zgrabna. 6/8 Thierry Sar. Wyraźnie czuć cedr. Teraz ten smolisty zapach cedru. Jeszcze trzeba by było dodać wody. Już trochę minął i bardziej czuć. Cytrusy też się ulotniły, ale czuje się lawendę, żywicę. Takie są moje odczucia odnośnie tego zapachu. Zapach bynajmniej, przepraszam Was za ten gest, przyjemny.
Jak widzimy, mydło zmiękczyło zarost wzorowo. Olejek przygotował skórę również i zarost, zmiękczając go przy okazji. Ten olejek również pachnie cedrem, ale tam są też i kwiaty w tym olejku. Trophy and Hill. Tu jest też cedr, występuje, ale takiej słodszej odmianie i jest dużo kwiatów. A w mydle jest cedr z taką nutą dymu. Ja tą brzytwę po wyjęciu z pudełka przesunąłem, zrobiłem 10x na pasie skórzanym z pastą, z białą pastą Thierry Sard, 10x dosłownie, bo to jest bardzo skuteczna pasta. I potem już nawycowałem normalnie na skórze i tak, jak widzicie, tak goli ta brzytwa. Nieduża ilość mydła i podejrzewam, że gdybym wziął mniej tego mydła do tego golenia, to również by było dobrze, bo czuję, że do drugiego przejścia muszę pianę jeszcze bardziej rozcieńczyć, bo jest zbyt gęsta, jak pod brzytwę. Brzytwa goli delikatnie. Żadnego dyskomfortu nie odczuwam, a mydło trzeba, przyjacielu Marcelu, jak będziesz używał mydła, to niedużą ilość, a większą ilość wody. Dodaję jeszcze trochę wody do czaszki. O, poleciało mi to na podłogę, nie szkodzi. Chciałem podnieść, pokazać Wam, ale już widzieliście te zakrętasy. A z grzywką, jakby wyglądał z grzywką? Tak o. Trochę lepiej, mniej strasznie. O, teraz czuję, że Vetivera, cedr, który złagodniał, już nie jest taki gryzący. Osobiście nie przepadam za zapachem cedru. Ziemiste nuty również się wyczuwa. Możliwe, że właśnie za sprawą Vetiverii. Są Vetiverie takie eleganckie, ale są też takie ziemiste. Gdzie to ja czułem? Właśnie taką Vetiverię podobną do tej z tego mydła. Czy to nie było w mydle Extra November? Nie pamiętam producenta. To jest też bardzo podobny zapach.
Bardzo przyjemne golenie. Przed Wami jeszcze i przede mną 2 brzytwy od Marcela, które pokażę Wam na zmianę z innymi rzeczami, które przyjechały na mój kanał, jak widzieliście. Może pokazałem niedawno, co będzie prezentowane, na jakie treści na kanale. Oprócz brzytew, kamisoli będą też maszynki na żyletki. Bo każdy z tych sprzętów prezentuje jakąś osobną wartość, jeśli chodzi o tradycyjne golenie. Każdy z tych sprzętów to jest inna specyfika. W każdym razie tradycyjne golenie to na pewno jest przygoda. To jest coś zupełnie innego niż to, co nam oferuje współczesny świat. Także takie tradycyjne golenie na pewno daje odmienne wrażenia, jeśli chodzi o golenie porównując to do plastiku. Myślę, że w przyszłym odcinku pokażę Wam kamisori, współczesną kamisori, która przyjechała od kolegi Adriana. I może tam się ogolę właśnie kamisori współczesna, wyprodukowana niedawno metodami starożytnymi. Takimi metodami w małym warsztacie, dzięki którym były produkowane kamisori w ubiegłych wiekach czy latach. To będzie kamisori takami dla przejścia. Powiem Wam, że ten zapach tego mydła, które używam tutaj do golenia początkowo, normalnie mnie przeraził, bo był taki mocny, a teraz w trakcie golenia nabrał elegancji. Stał się naprawdę bardzo eleganckim zapachem. I ten cecz pomieszany z lawendą, z vetiverą, to stworzył taką mieszankę nawet bardzo ciekawą. Pędzel, szorstkie włosie, też mające wpływ na jakość golenia. Można sobie masować, a knot dosyć sztywny, jak widzicie, nie daje się łatwo rozłożyć, taka sprężynka, a w środku włosie jest całkowicie czarne. To są włosy, które są przycinane. Włosy z brzucha borsuka takie włosy pochodzą z brzucha tego zwierzęcia. Proszę bardzo. Trzecie przejście. Ostatnie. Nawet ciekawy zapach. Chociaż za cedrem nie jestem. Już jest. Twarz jest zagolona perfekt. Proszę bardzo. Tutaj to czoło takie proste,
umożliwia też dobre podejście tutaj w okolice nosa. Stal dźwięczy. A jeśli chcecie maszynkę, tą, która była ostatnio Wam prezentowana, to napiszcie w komentarzach, to będzie maszynka. Od Was zależy, Wy zadecydujecie. Czy to będzie maszynka z kolejną płytką, czy Blackland Blackbeard z kolejną płytką, czy to będzie Kamisori Takami. Wy dajcie znać w komentarzach, co chcecie. Chyba zaczepiłem. Nowa brzytwa. Nic się nie stało. Nowa brzytwa wyjęta z pudełka, przewecowana na paście, przewecowana na skórze i daje takie golenie. Mydło jest dla skóry neutralne, użyte, a brzytwa bardzo, bardzo precyzyjna. Sheffield Thierry Sard. Taka brzytwa. Goląc się brzytwą, nie trzeba używać w ogóle siły. Ona jest tak ostra, że sama znajdzie sobie kontakt z włosem jak najbliżej skóry i zetnie nam włosa bez dociskania. Skóra zadbana, jak czuję, odpiekania zero. A piana, ścięta piana ma kolor ciemno-szary, taka jakby była trochę pomieszana właśnie z popiołem. Na spokojnie takie golenie to jest odskocznia. Odrywamy się na jakiś czas od całego tego naszego życiowego zamieszania. Myjemy blank. Oczywiście to jest bardzo ważne, bo takie sprzęty jak do mnie przychodzą w takim samym stanie albo lepszym muszą wrócić do właściciela. Więc dbam o nie bardziej jak o swoje. Proszę. Piękna brzytwa Thierry Sard. 6/8 cala z takim ładnym grzbietem. Tymczasem obetrę twarz z nadmiaru piany. Na skórze żadnego pieczenia, żadnego podrażnienia. Ładnie wymasowana pędzlem różowa skóra. Dobrze dotleniona. Bez podrażnień. Bez żadnej kontuzji po goleniu. Mógłbym użyć olejku, ale użyję tej włoskiej teraz już wody z tradycjami. Niech zdezynfekuje skórę. Floyd. Niedużo, bo zapach jest bardzo mocny.
i spirytusu tutaj też nie żałowano. Dobra. Od Was zależy, jakie będzie kolejne golenie z tych sprzętów, które mi przysłali koledzy. Wybierzcie, co chcecie, to będziecie mieć. Tymczasem, zobaczmy jeszcze, co zostało. W tej wodzie jest mentol. Co zostało z tej piany, w tym ładnym pędzelku. Piana taka. Widzicie, jaka ciemna? W świetle. Tak wygląda. Po dodaniu takiej dużej ilości wody jeszcze jest taka fajna konsystencja piany. Spójrzcie. A pędzelek z czarnego orzecha amerykańskiego. Czarny knot. I tyle. Do zobaczenia. Chciałem Wam powiedzieć, że wkrótce pojawią się następne rzeczy na kanale od kolegi Darka. Bardzo ciekawe brzytwy. Jeśli będziecie mój kanał subskrybować, śledzić, polecać znajomym, to z pewnością doczekacie się na prezentację tych pięknych narzędzi do golenia. Tymczasem miłej majówki, bądźcie zdrowi i odwiedzajcie sklep 2ostrza.pl i sąsiednie kanały.